Cześć, Sebastian tutaj, Seb the Celeb, let we go! Dzisiaj kolejny pojedynek w wadze ciężkiej. Oud lawendę, oud saffron. Jeżeli nie mieliście okazji na subskrypcję, teraz jest czas, wciśnijcie ten guzik, jak również dzwoneczek i dajcie kciuki do góry. Dlaczego waga ciężka? Zacznijmy od genezy tych dwóch perfum, od składników, które oczywiście są tutaj napisane na przodzie, czyli od oud. Co to jest oud i jak powstaje? Zacznijmy od początku. Drzewo agarowe jest to drzewo wiecznie zielone, które rośnie w południowo-wschodniej Azji. Możemy je również nazwać drzewem bogów. Drzewo agarowe z arabskiego oud jest wykorzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej. Między innymi leczy astmę, między innymi leczy zapalenie oskrzeli, wszelkie problemy żołądkowe, przeczyszczenia, jak również choroby skóry. Jest również wykorzystywane w aromaterapii, pomaga walczyć z depresją, pomaga w medytacji i zrelaksowaniu się. Oud jest również wykorzystywany oczywiście do produkcji perfum i tutaj będziemy się na tym skupiać. Jak powstaje oud? Bakterie, grzybica atakuje drzewo. Oczywiście drzewo uaktywnia swój system obronny i zaczyna wydzielać żywicę. Żywica ta jest bardzo ciemnego koloru, nawet czarny, jest bardzo słodka i jest aromatyczna i to jest właśnie ten oud. Jak rozpoznać jakość agaru? Czym bardziej gorzki, tym agar jest lepszy. I przejdźmy już teraz do naszych perfum, które tutaj mamy, oud lawendę i oud saffron. Zacznijmy od oud lawendę. Butelka wygląda jak królowa z koroną. Z przodu jest napisane oud lawendę Amet. Rozmiar butelki 75 ml i EDP. Pod spodem nie ma nic. Jeżeli chodzi o rok produkcji tej perfumy, również jest nieznany. Główne nuty w tej perfumie oczywiście oud, lawenda, mamy sandalwood również, mamy patchouli i mamy wanilę i mukahat. Mukahat jest to połączenie olejków. Nie ma tutaj alkoholu w tej perfumie, właśnie są olejki te zapachowe. Jeżeli chodzi o tą tutaj perfumę, na przodzie jest napisane oud saffron HG EDP, rozmiar, czyli 100 ml i to jest tyle. Jeżeli chodzi o nuty w tej perfumie, niestety nie udało mi się nigdzie tego znaleźć. To jest perfuma, która została przywieziona mi obydwa te zapachy zostały przywiezione z Dubaju. Także nie udało mi się znaleźć żadnej informacji na temat tej perfumy, czyli będziemy musieli po prostu zaufać mojemu nosowi. Spryskajmy te perfumy i zaczynamy. Ten tutaj typowy Bliski Wschód, arabski oud, kwiatowy i taki spicy. Ten tutaj z kolei bardzo drzewiasty, słodki. Powiedziałbym oczywiście ten saffron tutaj, który jest wymieniony na butelce, jak również czuję trochę tutaj różę. Ten zapach jest unisex, czyli może być używany oczywiście przez kobiety i przez mężczyzn. Ten zapach jest bardzo ekskluzywny, jest luksusowy. Wypełnia pokój i jeżeli go mamy na sobie i wchodzimy do pokoju, wszyscy wiedzą, że weszliśmy do pokoju. Jeżeli chodzi o projekcję, jeżeli chodzi o długotrwałość tego zapachu, projekcja utrzymuje się to na skórze 24 godziny, to spokojnie. Jeżeli chodzi z kolei o ubrania, jeżeli spryskamy na ubrania, zostaje to przez tydzień. Nie spotkałem jeszcze żadnego zapachu, który tak długo trwa jak ten tutaj. Do czego można porównać te dwa zapachy? Oczywiście Tom Ford jest słynny z tych zapachów oud, jak również Parfum de Mali. Bardzo popularne są te oudy w tych dwóch niszowych producentów. Ale żeby płacić od 200 do 300 funtów albo za Toma Forda, albo za Parfum de Mali, wolałbym kupić ten za 55 do 60 funtów, za 75. Ten był troszkę droższy, za 100 ml zapłaciłem 75 funtów. Klientela tych dwóch zapachów
będzie zdecydowanie różna od tych zapachów, które wcześniej omawiałem, od tych świeżych zapachów. Tutaj bardziej wyszukane, bardziej luksusowe, takie typowe arabskie zapachy. Głównie jesień i zima, bo są bardzo mocne. Tak jak mówię, projekcja jest tutaj niesamowita. Wcześniej nigdy się nie spotkałem z żadnym zapachem, który tak długo trwa jak ten tutaj. Ten niewiele gorszy, do 12 godzin na ciele i powiedzmy przez 3 dni na ubraniu. Ten z kolei jest bardzo elegancki, bardzo wyszukany, zmysłowy. Ten oud i ten safron i te róże, które tutaj się przebijają, dają temu zapachowi taki czysty magnetyzm. Komplementy. Tutaj ciężko jest powiedzieć o komplementach. To nie są tak zwane mass pleaser, czyli to nie są zapachy, które wychodzimy i wszyscy je uwielbiają, bo mają imbir i mają cytrus. Tutaj jest bardziej ten oud, taki mocny, ciężki zapach z dodatkiem oczywiście tych kwiatów, floral, tutaj lawenda, tutaj trochę róże czuję. Także klientela tych dwóch będzie zupełnie inna. Komu poleciłbym te zapachy? Pewnie szejkowi z Bliskiego Wschodu, który ma 10 rafinerii i może sobie pozwolić na jeden z tych zapachów. Ale tak naprawdę to jest tańsza wersja, jeżeli chodzi o te główne Toma Forda, powiedzmy Tobacco Oud albo Oud i Parfum de Mali, powiedzmy Layton. Kto wygrywa dzisiaj tą bitwę? Projekcja i długotrwałość. Ten zapach wygrywa. Jeżeli chodzi o taką indywidualność, dałbym tutaj temu zapachowi punkt. Są bardzo wyszukane i to zależy oczywiście od indywidualnego nosa, kto będzie preferował co. Mnie osobiście obydwa się bardzo podobają, dlatego mam je w swojej kolekcji. Dzisiaj niestety, albo istety, remis 1-1. Dzisiejszym zapachem dnia będzie oud lawendę. Czuję się, jakbym siedział w pałacu na Bliskim Wschodzie, w Dubaju gdzieś i miał podawaną herbatę orientalną. Tak, super. Dobra, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję. Jeżeli nie mieliście okazji, teraz jest czas oczywiście. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Sebastian, Seb de Celeb. Peace.